Jesteśmy właśnie w sklepie takim typowo lokalnym. Kupujemy farbę na drugą warstwę. Folię, żeby zabezpieczyć meble. Farbę na ścianę, spray. No, ale w ogóle opowiedz co... Jak to się nazywa? Karnisz. Ale opowiedz, co się stało z Ikeą. No, że chcieli nam zrobić jakby przysługę i 2 dni wcześniej przysłali szafę, a okazuje się, że płytki nie będą zdjęte, więc musimy zabezpieczyć tą szafę. Ale żeby pyłu nie było, bo to później wchodzi w te zawiasy. No dobra. To i taśmę potrzebujemy jeszcze, żeby okleić taśmą. No. Dobra, biorę się za malowanie drugiej warstwy. Farba kupiona. I dziękuję za podpowiedź, żeby kupić spray do malowania rurek. Karniszy dokładnie. Bo to jest naprawdę zarąbisty pomysł, na który wcześniej nie wpadłem. Tylko malowałem farbą, a po malowaniu farbą wyszła straszna lipa, szczerze mówiąc. Sprayem będzie petarda. Ja powiem wam, że tym to jest zupełnie inna robota. Elegancko się to maluje, naprawdę. Będzie ładnie wyglądało. Dziękuję temu, kto dał tą podpowiedź. Właśnie przyszła wycena, druga wycena od firmy, która ma robić łazienki. No i powiem wam, że ta wycena już jest całkiem w porządku. Oczywiście będziemy się jeszcze targować, no bo wiadomo, stajami zawsze się trzeba targować. Jak mniej więcej jedna łazienka miała wychodzić 300 000 tajskich batów, czyli powyżej 30 000 złotych, to teraz nagle 2 łazienki, po tym jak my mu powiedzieliśmy, pokazaliśmy, że my znamy ceny w Tajlandii, wyszło, że chce 170 000 za obydwie łazienki, za wyczyszczenie fug tutaj, za przebudowę w środku oczywiście i za, czekajcie, czy tu jest też montaż drzwi od razu? Nie, montaż drzwi wywalił całkowicie, czyli montaż drzwi będzie jeszcze ekstra. Czyli to jest tak naprawdę tylko za te 2 łazienki. Czy za zrobienie 2 łazienek. To jest dalej za dużo. No to pewnie, że jest za dużo. Jak on tam policzył robociznę za za jakiś chęt. No ale i tak zmniejszył już do 170 000, a my powiedzieliśmy, że 150 możemy dać, czyli około 16 500 zrobienia dwóch, czyli wychodzi, wiecie, ponad 8 000 za samą robociznę. Łazienki, plus my kupujemy rzeczy. Ile rzeczy daliśmy, to widzieliście w ostatnim odcinku, za rzeczy do jednej łazienki daliśmy 30, plus jeszcze 10, około 40 000 batów, czyli ponad 4 000 złotych. To teraz jedna łazienka będzie około 13 000. To jest i tak dużo moim zdaniem. Za tą, za przebudowę okej. No tak, ale tutaj za tak. tamtą to jest za no dużo. bez przesady, no właśnie. No. Dobra, trzeba to jeszcze wykombinować. No. Ja już kończę malować, jeszcze dam jakieś detale. Tutaj na środku będzie telewizor. Będzie pięknie. Przyjechała właśnie ekipa z Ikei. Będą składać szafę. W ogóle zamówiłem od razu teraz gościu, który nam robi basen. Będzie nam tutaj takie podwyższenie montował. Tutaj z boku plus cała tamta od strony basenu. Takie dodatkowo metrowe podniesienie. Nie murek, tylko takie jakby wiecie, taką zasłonkę. Żeby nie było wszystkiego widać. Bo nie lubię, jak ktoś mi zagląda. No, super to idzie. No, powiem wam, że z szafami to lecą tak chłopaki, że szok. To trwa, jak na razie, nie wiem, z 20 minut, a już trzecia zaraz będzie gotowa. Znaczy gotowa, no konstrukcja. Ładnie to będzie wyglądało. Tutaj też chłopaki już końcówkę mają z fugami, także też fajnie. Co? Idę nagrać też. Tylko wiecie, gdzie popełniliśmy błąd i od razu wiem, że to jest błąd, nie musicie mi o tym mówić. Że zrobiliśmy ten daszek przeźroczysty. Zamiast go zrobić już takie, wiecie, mleko, żeby jednak trochę cień tu padał. I na takim przeźroczystym widać brud. To jest nasz błąd, wiem o tym. Będzie go trzeba naprawić, ale może za rok, może za 2. Jeszcze nie teraz.
Jestem Home Pro i właśnie składam zamówienie na te drzwi, które nam wycenili właśnie na 28 000 razem z tymi ramami. Tylko trzeba czekać 60 dni. No ale to jest 3000 zł, trochę ponad, także wiecie. Dobra cena naprawdę. Tylko jest specjalne zamówienie i dlatego wtedy to trwa. Jest nasza szafa. Wow. Piękna jest. Dobra, dużo się dzieje na placu budowy. No ja mówię, ściana skończona, rurka skończona, a w ogóle pojechałem do innego Home Pro i były normalnie białe rurki, ale to już nawet nie skomentuję. Robią tutaj ładnie z Pest Control, właśnie przyszli zabić całe robactwo, które nam tutaj łazi. Tutaj pan chodzi. Tutaj rurki już tną chłopaki. Ale ładną szafę mamy. Właśnie pan stukał w te futryny, gdzie jest pełno termitów i tak dalej. Jakby spokojnie, to i tak będzie wymienione. Pokażę wam, co tu jeszcze za zmiany. Tak jak mówiłem, chłopaki już kończą tu robić, także bardzo fajnie. Okay. Tutaj cała mieszanka zrobiona. Możecie zobaczyć. No i zaczęli już rynny dawać. Także fajnie, fajnie. Jeszcze trochę i będzie skończone tutaj. Wszędzie nam pryskają. Tutaj nam pan pryska, wszystko ładnie. So many a lot of cocoa inside. Yes, good. Yeah, inside the line from in the drain to in the restroom. Good. Fajnie, że to robią. Ciekawe, jak te rynny zrobią. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I jak to już skończą, zabieramy się za zieleninkę. Żaden Karol do nas nie przyjdzie, bo codziennie było. No opowiadaj, jaki nowy pomysł jest. Za wysoko trochę jest, no to stwierdziłem, że można na kółka, słuchaj, tylko widać, że kółka mają trochę inny odcień niż powinny mieć. Czyli chyba to się nazywa żabki, nie? W Polsce. I don't know. Inny kolor, tak? Ale to nic. No i co, jeszcze jest jakiś nowy problem, tak? Zobaczcie, czy to działa. Nie, no teraz to jest kiczek, nie. Czekaj, bo ja to źle się zrobię. Dobra, to ja kończę nagrywanie i to nagram, jak już będzie efekt końcowy, co? No, dobra. Dobra, to czekaj, do zobaczenia za 5 ten. Wyłącz mi to, że to było takie fajne przejście. Tadam! Wspaniały koc zawieszony na... Nie, no to... Nie no, wspaniale wygląda po prostu. Piotrek, tak to zrobiłeś, że... Nie, trzeba kupić nową rurkę, nie nową. No rurkę to po pierwsze kupić, a po drugie trzeba to przywiesić wyżej tak jak wcześniej. Wyżej czy niżej? A, że po prostu to założyć normalnie, żeby było... Nie no, ale słuchaj, cel osiągnięty, tak? Nie ma tam dziury. Tak, nie, moim zdaniem to jest okej już. No, wiszący koc. Nie no, lipa to jest okropne. Dajcie znać, jak oceniacie metamorfozę. Z ilu na 10, na ile na 10. Ale słuchaj, najważniejsze dzisiaj było to, żeby po prostu osiągnąć cel, żeby nie odstawało tam. Dla mnie to jest taka mocna trójka. Nie, ja bym dała 1. Nie, zasłania. Zasłania i nie dotyka. 2 punkty daję na 10. Nie, jest całkiem okej, nie? Ty to jesteś Najlepsze jest majster. to, że straciłem 2 godziny w Home Pro. Nie, bo drzwi kupowałeś. Tak, których nie kupiłem. A. Ja kupiłem tylko kółka, które wyglądają jak gówno i mają w ogóle inny kolor niż rurka. I można je od razu wyrzucić. O Jezu, jak ja się tylko cieszę, że to był twój pomysł, że to nie jest moja wina, że musiałeś to wszystko robić. No nic, próbowałeś. Próbowałem, było blisko. Nie mogę z tego, sikam.
Ogon koński jeszcze nam tylko... Nie, no do tego koca. Nie, patrzcie to. Nie, no wspaniale. Tak jak do pałacu ten. No, dobra. Majster spawa bez maski. Tutaj już jedno tam. Jeden jest słupek. Tam już jest drugi. Oczywiście to będzie ładnie pomalowane na biało, żebyście wiedzieli, że to ładnie będzie wyglądało. Słuchajcie, chcę podejść bliżej, ale na razie się boję. No, tu chłopaki przyczepiają już zaczepy do rynny. Kolejny dzień remontu. Pokażę wam, co się dzisiaj zmieniło. Tutaj wiadomo, rynny już fajnie będą szły dookoła. Tutaj chłopaki już montują naszą, jak to powiedzieć? Zasłonę? Chcę, że tam nie zaglądali do domu. O. No a tutaj już dalej też rynny ładnie robią chłopaki. A z racji tego, że dzisiaj jest 4 kwietnia, w Home Pro zaczęły się promocje. I idziemy na promocję. Fajnie poczekali i z wyceną kuchni, i z drzwiami. Wszystko powiedzieli, że nam dadzą lepsze ceny, także jedziemy skorzystać. Kupimy od razu rzeczy do ogrodu, kupimy to, co potrzebujemy. Kupimy Drugą wszystko. łazienkę. Co? Drugą łazienkę. I drugą łazienkę będzie trzeba kupić, no. No ale to może nie dzisiaj. Dobra, jedźmy. No i tak w ogóle chłopaki, którzy tam robią tą zasłonkę, którzy robili basen, też zajmują się ogrodami. I wymyśliliśmy fajną sprawę, ze względu na to, że były wszędzie korzenie palm. Wiecie, jak to wyglądało. Robimy tak. Stawiamy pustak albo nawet 2 postawimy, może do takiej wysokości, żeby było. Wzdłuż na całej długości. Ziemia. I sadzimy ładne roślinki. Dodatkowo tutaj oczywiście przyjdzie na to jakaś ładna płytka, światełka, żeby to pięknie wszystko wyglądało. Z racji tego, że tam zostały palmy i widać, że to korzenie już są tak wysoko, trzeba naprawdę to podnieść do góry trochę. Jeden pustak i fajnie po prostu jakoś to przysypać ziemią na górę, biały kamyczek, światełka i będzie pięknie. Nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Home Pro. Nie, no jak za wiele razy już byłem w tym sklepie w ostatnim czasie, a wiem, że będę jeszcze dużo. Bo codziennie coś nowego wymyślamy, żeby coś nowego kupić. I tak to wygląda. Było testowanie kibelków, to teraz testowanie... Ale to jest petardo, za połowę ceny jest. Przeceniony o 5000 całe łóżko. O 5500 całe łóżko przecenione. No, za połowę ceny chcą. Tak jak wam mówiłem, teraz są promocje duże właśnie. Dobra, trzeba Jak się zrobić sam zbliża. zdjęcie. No. Trzeba przemyśleć to łóżko i to nawet spoko, by pasowało do pokoju. Tak, takie zwykłe po prostu, no nie? Mam teraz do was pytanie. Dajcie znać w komentarzach. Myślę nad takim zestawikiem do ogrodu. No wiadomo, że jeszcze by się przydało 2 jakieś pufy do życia albo krzesło. Coś takiego. Ważne pytanie do was, bo teraz trochę mnie tu zagłusza, ale
Powiedzcie mi, czy ktoś z was miał takie jasne poduszki w ogrodzie i czy jak przypadkiem po tym popada i tak dalej, czy to nie zmienia koloru od razu, czy to nie widać od razu syfu na tym. Bo dziwi mnie to, że na każdym tutaj są właśnie jasne poduszki. Dobra, powiem wam tak, opłacało się czekać. Na samych drzwiach, które wycenili na 32 000 przedwczoraj, dzisiaj za te same drzwi, za 5 par płacimy 25 000, plus dodatkowo to, że zrobiliśmy zakupy za 30 000 batów, czyli coś 3000 zł ponad, jeszcze 3000 dostaliśmy rabatu. No, teraz wyszło tak, że powiedzieli nam, kupcie, dali nam oczywiście już zniżkę, wyszło wtedy tam coś poniżej 28 czy 28, jakoś tak, i powiedzieli tak, kupcie jeszcze coś za 2000 batów, to damy wam zniżkę jeszcze 1500. Czyli coś za 2000 batów będzie nas kosztowało 500 po prostu. Nie no, to trzeba skorzystać, słuchajcie, z takiej... A że my jesteśmy rekinami biznesu? Nie no, my jasne, że jesteśmy. Idziemy kupić dywan, jakbyście widzieli dywan, jaki Ala zamówiła, z Lazady, szok. Ale słuchajcie, ja wcale za niego tak mało nie zapłaciłam, to był normalny dywan. Bierzemy taki, nie? W cenie, a no... Pa, jest 500 batów jeszcze tańszy niż wtedy, jak byliśmy. No super, bierzmy. O, ten jest piękny. Taki ładny dywanik, to do tego małego pokoju tam, koło kanapy. Żeby nam pasował do kanapy, co? Taki szary? No a co, taki nam będzie pasował? No bo wiesz, jak mamy szarą kanapę, biały stolik, to może taki jasny weźmy. No jak chcesz. Ściany też takie jasne są. O, popatrzcie, to nam pani biła. Kolejny kocik na 1500. Elegancko. Dobra, powiem wam, że te zakupy naprawdę były udane. Musimy jak najbardziej skorzystać z tych 4 dni, gdzie mają promocję. Bo popatrzcie, my mieliśmy za drzwi zapłacić 32 000. 5000 za dywan, to jest 37. 5000 za deski, które będą zakrywały pompę do basenu, to jest 42. Plus wkrętarka 43 i bajerki 44 000 batów, a zapłaciliśmy 30. 14 000 batów. Oszczędziliśmy 1/3 ceny. Wiecie, musimy wszystko kupić. 14 000 batów to jest jakieś 1600 zł oszczędności na tym. To sobie wyobraźcie, jak to jest spoko. Przy takiej małej kwocie. Przy takiej małej kwocie właśnie, nie? no. Im więcej kupujecie, to dostajecie większą zniżkę. To naprawdę musimy bardzo, ale to bardzo wykorzystać te dni promocji, no i kupić praktycznie wszystko, co potrzebujemy. Kolejna zmiana, patrzcie, co się stało. Piękna zasłonka zrobiona. Rynny tu też zrobione. Tu jeszcze muszą przeciągnąć tylko oczywiście. Tylko właśnie, to mi będzie się zastanawiał, gdzie tu ma iść. No dobra, coś tu się wymyśli, to jest nieważne. Ale rewelacyjnie to wygląda. I co? Nikt nie będzie zaglądał. Cudownie. Mega jestem zadowolony. Kupiliśmy te deski też od razu. Nie no, tu już zaczyna wyglądać super. Nie ma co. I te płytki jednak wyglądają dobrze, nie? Bardzo dobrze, jak tu będą jeszcze kwiatki i wszystko będzie super. Basen, on jest wielki, on jest ogromny. Właśnie. 2 ważne kwestie. Dogadaliśmy w końcu cenę, za ile nam zrobił łazienki, ale bez drzwi. Bez drzwi, ale wyjdzie w sumie razem, bo jeszcze ten daszek, bo on nie był w cenie tamtego, w ogóle był zaskoczony, że ten też chcemy, no ale to wiadomo, że chcemy. 155 000 batów. To jest jakieś przy poziomie 17 000 złotych, ale sam ten daszek 1000, czyli zostaje 16. Ja bym policzył to tak, że zrobienie tej łazienki to jest 6, a zrobienie tamtej to jest dycha. Bo nie możemy podzielić tego po połowie, bo tutaj ma tylko zrobić płytki i tak dalej, a tam ma dużo roboty, bo musi zrobić dziurę na nowe drzwi, musi zamurować, musi zrobić nam taki storage tam ma bardzo dużo roboty. Także myślę, że ta cena jest naprawdę dobra. No i dobra, basen skończony, jeszcze tylko tyle, co jutro przyjeżdżają właśnie tutaj jakąś pompę zamontować, tutaj też coś pomontować, światełka, kontroler do zmiany kolorów na wieczór, żeby ładnie wszystko wyglądało. I powiem wam, że ten basen się wydaje taki ogromny, że po prostu szok. Jak była tutaj sadzawka, jak przyjechaliśmy. Grzesiu, wstaw to. Yeah, it's like... Here you can see what we have to do. Everything. Just clean as well this, all this. From here. Zamówiłem już od razu elektryków, żeby przyszli. Zamówiłem
wodę do basenu, chociaż na początku będzie trzeba i tak jeszcze okleić innym kolorem i zamontować światła w basenie. Będziemy musieli kupić jakieś krzaki. Porównajcie sobie, jak to wyglądało wtedy, a jak teraz. Już widzę, jak tymi schodkami dzieci schodzą. Dadzą sobie radę. Pięknie to będzie. Jedyny minus tego? Strasznie głęboki. Ale trudno, damy sobie radę. Od tego właśnie mamy tą ławeczkę. O. Żeby sobie tu siedzieć. Tu będzie chunk. Elegancko. Fajnie, bo woda akurat będzie gdzieś potąd sięgała. Parę osób wejdzie, super. Popatrzcie to, właśnie nam wysłali wycenę kuchni. Powiedz, ile ogólnie kuchnia wyszła? Słuchajcie, taka w ogóle bez żadnych negocjacji, bo to są, oni tylko sprzęty wysłali. Oni powiedzieli, za ile nam dali te sprzęty, no. Dobra, powiedz, ile wyszło ogólnie. Ogólnie wyszło 300 000, 307. Tak, tylko są dwie opcje kuchni. Jedną Tak. zrobiliśmy taką, że to ja szafki. wam opowiem. No dobra. Słuchajcie, jedna jest kuchnia taka, że tu są szafki dookoła i one są niżej. Ale po konsultacjach z wieloma architektami wnętrz dowiedziałam się, że teraz się nie robi takich, wiecie, tutaj, tylko się dorobi do sufitu. Co ogólnie bardzo mi pasuje, dlatego że no nie trzeba będzie tego sprzątać i faktycznie to ładniej wygląda. Aha, tak, tylko popatrz, my tu mamy klimatyzację. I co oni to zrobią teraz, jak to do sufitu dojdzie? Teraz będzie w tą stronę. Ale tam zabiera powietrze. No dobra, to zrobimy tak, że troszkę niżej, no ja nie wiem, musimy w ogóle to zmierzyć. Damy im trochę niżej, bo my to, chodzi o to, że tam na górze to jest tylko blenda, tam nie ma jakby, wiesz. Dobra, trzeba to zmierzyć. No jeżeli damy im troszeczkę niżej. No. Ile tam potrzebuje, żeby było tyle? No dobra, no trzeba zmierzyć. Dobra, no nieważne. A tutaj, generalnie w tym projekcie, jak może wam... Słuchajcie, zasłuchaj. Słuchajcie, ta kuchnia, w której my się tak naprawdę zakochaliśmy, to też ma właśnie podwieszane do sufitu i tutaj ma takie tylko półki. Nam we dwójkę nie potrzeba aż tak dużo jakby miejsca. Będziemy mieć szuflady tutaj na dole, będziemy mieć szafki, będziemy mieć tutaj tą zabudowę, więc stwierdziliśmy, że to po prostu nie ma sensu, żeby tu dawać takie ciężkie szafki, tym bardziej, że to jest przy wejściu, od razu by było. Tylko tutaj damy też takie, wiecie, dokładnie to będzie to, co tu, dokładnie, tylko w drugą stronę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Dobra, świetnie. Dobra, do końca. Ceny. No bo już ja w ogóle nie o to pytałem, Zaraz. Ala! Serio, jestem bardzo podekscytowana. Kuchnia to jest takie moje wymarzone miejsce. Nie, dzisiejszy punkt dla nich za to, co zrobili. Jest po prostu pięknie. Popatrzcie, jak to pięknie zasłania. I nie robi takiego ciężkiego. No, jest prześwit, wylatuje ładnie światło. Jeszcze tutaj nam tylko to zrobią z tej strony. Żeby wiecie, po prostu żebyśmy siedzieli w salonie, a nie, że sąsiad patrzy sobie w okno i patrzy, co my robimy. Także będzie super. Powiem wam koszty sprzętów. Całość wyszła 106 000 batów, czyli to jest jakieś 11 Po zniżkach już. Po zniżkach. 11 000 złotych, ale zobaczcie, jakie są zniżki. Żebyście wiedzieli, bo też często pytacie o ceny. Okap pierwotnie kosztował 2500, my wzięliśmy za 1400, 500, no dobra, no. To 1000 taniej przypuśćmy. Płyta taka droga? O kurde. No, kochani, dobra, ja wam powiem, bo Ala się bardzo jara już. 31 000, czy jakieś 3,5 tysiąca za ponad 1,5. 1600 przypuśćmy, czyli prawie 2000 taniej na płycie. Zmywarka 50 000, czyli 5500 zł, płacimy 4000 zł, czyli 1500 taniej. Piekarnik i mikrofala 73 400, czyli przypuśćmy 8000 coś. Zniżka praktycznie o połowę, bo mamy zapłatę 4400. Plus dodatkowo jeszcze zlew, też za połowę ceny. O, więcej, nawet więcej. 4,7 kosztował 10,700, czyli przypuśćmy 1200, a za 500. Ale wiesz, że to są ceny, które były przed zniżkami? Nie. Tak, ja pamiętam te ceny. Są ceny przed zniżkami, już mam nagrane nawet tą zmywarkę, mamy nagrane te wszystkie rzeczy. Dobra, mniejsza z tym, i tak zaoszczędziliśmy. A to i tak jest drogo. Tak Drogo? Ja dzisiaj patrzyłam... Drogo, tyle sprzętu Nie, za to 12 nie. 000 złotych, to jest Nie, drogo. ale to w sensie inaczej, to nie jest jakoś super tanio. W takim sensie, że ja dzisiaj chodziłam i tam nagrywałam i to są dobre sprzęty. O to chodzi, że to nie są najtańsze sprzęty. Można dużo taniej, my po prostu wzięliśmy drogie sprzęty. O. Nie drogie, tylko normalne. To jest różnica, to nie są Droższe. drogie. No. Drogie to byśmy za samą mikrofalę mogli 12 000. Nie, za piekarnik.
się nie mogę doczekać, jak tu wszędzie będzie zielono. Serio. Teraz tego, że kupiona wkrętarka, także dzisiaj muszę... Ej, w ogóle dzwonili z Ikei, że możemy po komodę jechać. No możemy jechać, jak chcesz. To zmierzmy najpierw szafkę, ile tu potrzebujemy. Wymiar. Czekaj, zmierzmy najpierw wymiar, weźmiemy, zamówimy na zamówienie, tutaj całą tą. Jakiś do góry, coś jeszcze? I tylko bym chciała powiedzieć, że w sumie ostatecznie wydaje mi się, że to jest mimo wszystko dobra cena za taką kuchnię, jak my mamy bardzo. No właśnie, nie powiedzieliśmy koniec końców, no właśnie. 310 000. Czyli to jest 310 000, czyli przypuśćmy 35 000 złotych. Nie całe, 33. z zabudową, ze sprzętem, z blatem kamiennym. I z montażem. I z montażem i z tyłu, jak to się mówi, to jest też kamień. To jest Płyta też po prostu, płyta cała dookoła biała. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra cena, jak na ten standard, co wzięliśmy. Bardzo dobra. Dobra, dogadaliśmy się na następną sprawę. Pokażę wam co i jak. Wiecie jak jest? Tutaj na razie, no po prostu nie będziemy kłaść płytek. No to na razie duże koszty. To trzeba, nie można Nie mamy potrzeby. Nie ma potrzeby. Tu wyczyszczam wszystko ładnie, ale tutaj podniosą to na 40 cm. Będzie podniesiony murek 40 cm. Płytka i tu płytki. Będzie całe takie przejście. Tutaj wszędzie ten murek będzie szedł na 40 cm, żeby zakryć tu wszystkie te korzenie, co wystają i tak dalej. Tu będzie szedł. Skończy się tutaj. To wszystko będzie zasypane ziemią. Będą białe kamyczki na górze, żeby ładnie to wyglądało. Na każdym murku będzie z dołu światełko. Światełko. A co z Ganeszą? Ganesze też bym chciał, ale na razie nie ma gdzie. Może kupimy po prostu posąg Ganesza i postawimy gdzieś. Ale to też jakaś sprawa drugorzędna, może w czerwcu, może tutaj, w sierpniu. Tutaj wiadomo, no tu kratki będą jutro wsadzone, ale tutaj też pójdzie ten sam kolor, co tutaj, żeby już ładnie doszło do końca. I tu oczywiście będą takie długie doniczki z krzaczkami, żeby ładnie tutaj wszystko było zielono. Ogólnie mają jutro dać nam wycenę tego wszystkiego, za ile to będą chcieli zrobić, ale jak się z nimi dogadamy, no to skończą co mają robić i zaczynają robić to. Myślę, że kolejny tydzień im to znowu zajmie, ale powiem wam tak, jak tutaj już za parę dni będzie woda, tam będą stały palmy, 2 leżaczki i będziemy sobie pobijać zimne piwko. A mamy proseczko na tą okazję. To będzie dopiero na zakończenie roboty w ogrodzie, jak już będzie cały oddany ogród. Bo jutro tak samo przychodzą, właśnie zaczynają robić łazienki. Także prawdopodobnie jak oni nam zrobią, przypuśćmy, za tydzień łazienkę przy dobrych wiatrach, to my się już wprowadzamy, kupujemy wszystko i już wprowadzamy się do naszej sypialni. Wszystko idzie do przodu i to jest piękne, że widać efekty. Widać efekty, idzie do przodu i jest super. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni. Tak, ja jestem tylko niezadowolony z jednej rzeczy. To był mój błąd, dać tu przeźroczysty daszek. To był duży błąd, ale to był błąd, który nie kosztuje dużo pieniędzy, także w przyszłym roku po prostu go wymienimy na jakiś ciemny, bo na tym po prostu widać cały syf. No i umówmy się, a tutaj tu będzie już ciemny. A tu już będzie ciemny. Okej. I po prostu tu trzeba go wymienić, żeby jednak tu było trochę tego cienia. No trudno, stało się. Słuchaj, no nie ma tak, że... Błędy. No właśnie, nie ma tak, że wszystko jest od razu idealnie, ale brama też jest piękna, co? Jedziemy do Ikei odebrać komodę i wreszcie schowamy gdzieś chociaż część naszych rzeczy. Zapomniałem najważniejsze. Dzisiaj będzie trzeba tą komodę jeszcze skręcić. To jest najgorsze. Powodzenia, damy radę. A jak? Przyjechaliśmy do Ikei odebrać komodę i może od razu zamówić stolik, szafkę pod telewizor. Znaczy telewizor będzie wisiał, ale ładna szafka też musi być i to też najlepiej by była wisząca taka w sumie, żeby ładnie światełka spod spodu mogły świecić. Ale najpierw klopsiki. No właśnie. Dajcie znać, kto lubi klopsiki z Ikei. My uwielbiamy. I ciasto, które tutaj jest. Pychotka. Przyjechaliśmy do kolejnego sklepu, który miał się wydawać, że ma być drogi. No uważam, że wcale drogi nie jest. Ale i tak nie ma tego, czego szukamy. Bo szukamy półki do łazienki pod zlew, półki pod telewizor, takiej podwieszanej. No niestety nie ma. Ale zobaczymy na dywan jeszcze. Do sypialni. Jak to przy każdym składaniu mebli, bo akurat przyjechała komoda z Ikei. Przywieźliśmy, no.
Wkrętarka kupiona. Trzeba zjeść pizzę. Posprzątać ten syf, bo już się tu nie przyda, tylko leży tu niepotrzebnie już drugi dzień. A jakby ktoś się dziwił, że jemy w takim syfie i na podłodze, to pamiętajcie, że byliśmy w Indiach. Tak, to raz, a dwa, nie mamy stołu. Mamy, ale... Mamy. Ale nie do jedzenia. Nie dla nas to i tak są super warunki. A jak? Wiecie, czego nie lubiłem najbardziej robić? Jak na przykład wprowadzałem się na nowe mieszkanie, nowy pokój. Przeważnie tu dom był nowy. W Anglii na przykład jak mieszkałem, skręcać mebli z Ikei. To było najgorsze, co można było mieć. No i właśnie teraz mnie spotkało to znowu. Na szczęście tylko jedna komoda. No, będzie jakoś to. Dam sobie radę. No, taki dywan kupiliśmy tam do mojego pokoju, żeby dać koło łóżka. Poduszko trochę obok. Do tego ten biały stolik. No i sypialnia będzie, znaczy sypialnia. Mały pokój będzie jakoś już w miarę wyglądał. Ważna jedna sprawa, też którą tam musimy zrobić właśnie, czyli drewniane małe roletki. Nie wiem, kto nam to podpowiedział, ale dziękujemy, bo to był świetny pomysł. Tylko problem jest taki, że nie możemy takich znaleźć, ale coś wymyślimy. Wiecie, co jest najlepsze? Ale powiedziała, że to jej pierwszy raz składanie czegokolwiek z Ikei. I ona jeszcze nie wie, co ją czeka. Jak coś kupowałam, to zawsze było złożone, No. albo ktoś to składał. Też bym marzył, żeby to było złożone już. I dobra, nie nastawiajmy się tak negatywnie. Nie, ja tu składałem tyle razy, że jest jasne, Ale że taką jestem... komodę? Jasne, byle co. Zobaczysz, że zawsze nam coś... Zawsze zostaną jakieś śrubki. Zawsze. Nie da rady, że będzie wyliczone. Znaczy to jest wyliczone, ale my czegoś nie To zrobimy. lepiej za dużo niż za mało. No. Pokaż, jaki masz sprzęcior nowy. Ej, masakra, ile tego jest w ogóle. Nie będzie letko. Ciekawe, czy pójdzie nam tak samo dobrze jak wam z karniszem. Nie mogło być dobrze za pierwszym razem. Wszystkie te źle wkręcone trzeba wykręcić i przekręcić na drugą stronę. Ale ogólnie jest dobrze, tylko po prostu na drugą stronę. Każdy się uczy. Akurat nie, dobra. Szafek to parę życie skręciłem z Ikei. Oczy widzisz? Nie jest dobrze. Nienawidzę tego. Jedna rzecz jest, której nienawidzę robić. Nie no, przyznam szczerze, że to nie jest przyjemne, absolutnie. Dobra. Jedno skręcone. Szuflady zostają na jutro. Nie wszystko naraz. Dobra. Ekipy działają naprawdę mocno dzisiaj. Tutaj już malują, żeby uzupełnić tutaj daszek. Oczywiście. Także elegancko. Tutaj pani przyjechała założyć nam światła. Będziemy mieli różne kolory, będzie można sobie pilotem zmieniać. Albo jakiś taki kolorowy chyba. Albo kolorowy, bo nie będzie się zmieniało co jakiś czas to światełko. Tutaj jest pilocik i wszystko do zmiany, właśnie elegancko, cała Super. maszynka. Tu jeszcze ciekawe, żeby Chodź zobaczymy, czy już coś robił z łazienkami, czy nie. A, no to do środka trzeba wejść, no. And Monday afternoon, I come clean the farm room. Tak, because next week we want to put the water here already. Thank you so much. Dobra, pani powiedziała, że w poniedziałek przyjdzie tam wyczyścić jeszcze to wszystko, żeby było elegancko. Dobra, musimy jakoś tu przejść. Albo... Nie, i tak musimy przejść. Pod spodem może być? O, już. O, sorry. Kapunka. Tu jeszcze nie zaczęli, więc... To weź może postaw to No, tu. nie zaczęli, żeby no tak oprzemy. Ale jeszcze na tym była taśma. A, tam ta taśma spadła. Dobra. Ale może weź do bossa, powiedz jeszcze, że to jest... Pójdę. Dobra, w ogóle musimy... Dzisiaj kupimy światło, wszystko, przełączniki, kontakty. Trzeba wziąć tutaj elektryka z osiedla, żeby wymienił
wiatraki, gniazdka, wszystko, żeby sprawdzić z prądem, bo w niektórych pokojach po prostu nie ma prądu. Nawet no. Masz na jest nie ma. Tak, a wiatraki kupiliśmy za niecałe 1000 zł za 3, nie? A, no, tak. Jeszcze to dobra cena. Dobra, no. No. Dużo taniej niż były w sklepie, bo w sklepie były tak. Po 1500 wychodziły mniej więcej. Wszystkie 3. Tak, no. 500 zł zaoszczędziliśmy. Nawet nie, tam wyszło chyba 8000. Jezu, jak to pięknie wygląda. Ładnie, no coraz łaniej. Nie, no ten basen to był strzał w dziesiątkę, te płytki. Ja się nie mogę zieleninki doczekać. No, ale nie, no te płytki, to tutaj. To będzie najpiękniej wieczorem wyglądało. Cudo. No, tutaj możecie zobaczyć nam też, tutaj panowie rynny robią dalej. A dzisiaj rano zrobili ten płotek. I to jest dobrze, bo tutaj i tak będą stały palmy. Będzie wyglądało ładnie, a ładnie zasłania. Otwierek. Patrzcie, tutaj pan wycina kable, żeby ładnie to zrobić. Tutaj zaczęli malować już. Wszystko się zmienia w dobrym kierunku. Światełka już tutaj też pomontowane. Właśnie się mówiłem, że jutro przychodzą dokończyć tutaj z pompą. W poniedziałek jeszcze sprawdzenie, a we wtorek od 4 rano będą jeździły już samochody z wodą, żeby napełnić basen. A dzisiaj ja muszę dokończyć te roboty, przywiesić karnisz w tamtym drugim pokoju, żeby był dobrze. Jeszcze musimy szuflady dorobić, bo nam się jeszcze nie chciało, bo było dość późno. Ale spokojnie, mamy czas. Moi drodzy, nie uczesałem się przed wyjściem z domu i teraz jest jak jest. No, nos wygląda coraz lepiej. Jak parę osób mi zarzucało, że jest dalej krzywy. Nie, nie jest. Jest prosty. Dobra. Najważniejsza rzecz w tym odcinku. Udało nam się zaoszczędzić... Ile? 40 000 złotych? Na pewno, no. No. Na łazienkach. No, na pewno. Ja myślę, że tę cenę to nawet zbiliśmy tak, wiadomo, że to nie zaoszczędzi, bo byśmy coś tam jeszcze wydali, ale tak z 50 000 taniej to wyjdzie niż miało. Tyle nas planował, no. Naprawdę chciał nas zrobić na niezłą kwotę pieniędzy. Właśnie, bo dużo osób mi pisze, że o Jezu, to tylko się przeprowadzać do Tajlandii, jak tam są takie ceny. To nie jest tak, że tam są takie ceny, tylko naprawdę to była wyjątkowo szalona cena. Tak, dokładnie. Też dostawałem właśnie komentarze, że właśnie fajnie, to trzeba przyjeżdżać, budować, to robić i tak dalej. Nie, to się tyle nie płaci. W Tajlandii za remont, za wszystkie rzeczy i tak dalej dużo taniej jest niż w Europie. Co do cen wszystkich, to w sumie będziemy podsumowywać. W jutrzejszym odcinku w końcu usłyszycie, znaczy w kolejnym odcinku w końcu usłyszycie, ile zapłaciliśmy za dom, bo to po prostu się powtarza cały czas to pytanie. Także napiszę, opowiem o tym, jak wyglądało cały proces znalezienia tego domu i tak dalej, ile kosztował i po ile na przykład taki dom można kupić, bo to jest przede wszystkim ważne, bo to ile on kosztował, a po ile takie się kupuje, to są dwie różne ceny i to też na pewno będzie trzeba o tym powiedzieć. No powiem wam, że naprawdę no takie ceny jak teraz płaciła i jeszcze powiedzieliśmy szefowi temu, co to robi, że ma tydzień na zrobienie tej łazienki jednej, bo my przed wyjazdem na Songkran, czyli na tajski Nowy Rok, musimy przenieść wszystkie nasze rzeczy tam i zamknąć, a on niech sobie robi tą drugą łazienkę, bo tam będzie miał dużo więcej roboty. Ale fajnie, jedziemy właśnie teraz do HomePro, jedziemy już kupić totalnie, no może nie wszystko, totalnie wszystko, bo pewnie nie uda się kupić totalnie wszystkiego. No wiem, ale on mi tu wierzy. Ale postaramy się kupić jak najwięcej, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, bo te zniżki są naprawdę szalone teraz i trzeba z tego skorzystać. No, dzisiaj ustaliłem też dodatkowo z tym, jak mają nam zrobić ten murek, ogródek i też powiedzieli, że około tygodnia czasu to zajmie i będzie gotowe. Czyli w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie może przed Songkran jeszcze, uda wam się pokazać i powiedzieć, ile wydaliśmy na cały remont ogrodu, co było zrobione i zrobić takie porównanie z takich filmików, jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda teraz, bo zmiana jest niesamowita, a będzie jeszcze lepiej. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy. No tak. Sorry, ale pracuję. Sorry.
Sorry, ale pracuję. Niektórzy muszą pracować. No właśnie. Niektórzy muszą pracować, żeby Piotrek mógł wiecie. Ala tyra, a Piotrek holiday. Nie, ale naprawdę, to się tak wydaje, że na telefonie często ludzie myślą, Boże, co to jest na tym telefonie? Ja odpisuję na maile i tak to jest. No, dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jak wam się podoba seria budowlana, a wiem, że wam się na pewno podoba, bo to widać po wyświetleniach. Zostawcie subskrypcję, napiszcie coś ciekawego i jeśli ktoś się zna i ma dla nas jeszcze jakieś podpowiedzi, to pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, bo my naprawdę bierzemy bardzo dużo podpowiedzi z komentarzy i dziękujemy bardzo za to właśnie, że tam piszecie, że się odzywacie, bo już naprawdę skorzystaliśmy z wielu tych podpowiedzi. Jesteście najlepsi. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. To be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left.